Witajcie kochani, dzisiaj zapraszam Was na krótki filmik, w którym pokażę Wam, jak zamarynować maślaki sitarze. Mam ich niewiele, lecz mam nadzieję, że wystarczy to spokojnie na 2 małe słoiczki. Także zapraszam Was do oglądania. W pierwszej kolejności grzyby należy obrać ze skórki i oczyścić. I już mam obrane ze skórki grzyby. Niektóre trochę poniszczyłam, a to tylko dlatego, że grzyby były zbierane po deszczu. Najlepiej zbierać maślaki w słoneczny dzień, wtedy ta skórka nie jest taka lepka i łatwiej się ściąga. Takie małe grzybki zamarynuję całe. Z kolei te większe potnę na pół lub ćwiartki, tak by odpowiadały wielkości tym mniejszym. Grzyby do marynowania muszą być zdrowe, nie robaczywe. Jeżeli macie robaczywe grzyby, należy je odrzucić. Teraz grzyby należy zagotować. Do garnka wlałam już wcześniej zagotowaną wodę. Teraz przekładam do niej grzyby. Jest tu około 200 g. Teraz zawsze do gotowania grzybów dokładam cebulę, ponieważ gdy cebula czernieje, oznacza to, że jeden z grzybów mógł być trujący. Więc to jest taki test na sprawdzenie, czy wszystkie grzyby są ok. Zanim włożę tam cebulę, odkroję sobie około 6 plastrów, które później dodam do słoiczków. Mam 6 plasterków, które odłożę na bok, przydadzą mi się do marynaty. Resztę cebuli kroję na kawałki i dorzucam do grzybów. Garnek wypełniam wodą, tak by wszystkie grzyby były przykryte. Jako że wcześniej był wlany wrzątek, grzyby już zaczęły zmieniać kolor na fioletowy. Jest to oznaka, że maślaki to sitarze. Teraz gotuję grzyby około 10 minut, następnie przecedzę je. Tak wyglądają maślaki sitarze po ugotowaniu, są fioletowe. Jak widać, cebula również nie szczerniała, więc wszystko jest ok. I zabieramy się za marynatę. Teraz do garnka przekładam kilka plastrów wcześniej pokrojonej cebuli. Teraz na te 2 słoiczki użyję jedną małą marchewkę, tak po pół na słoiczek. Pokroję ją w plastry. Do garnka również wsypuję pół łyżeczki gorczycy. Około pół łyżeczki cukru i około 1/3 łyżeczki soli. Do całości dodaję 1,5 szklanki wody. Jak również będę dodawać ocet spirytusowy 10%, około 3/4 szklanki. Teraz całość zagotuję do momentu, aż cebula zmięknie. Mam tutaj 2 umyte i wyparzone słoiczki. Są to małe słoiczki po musztardzie.
Teraz na dno każdego z nich wkładam cebulę oraz marchewkę. Teraz warstwami przekładam słoiczek grzybami, ale bez cebuli. I ponownie przekładam cebulą z marchewką. Teraz słoiczki zalewam gorącą zalewą. Tak przygotowane słoiczki zakręcam szczelnie. Niektórzy je pasteryzują, czyli gotują 15 minut. Ja po prostu zalewam słoiki wrzątkiem i odstawiam na bok do góry nogami, tak by załapały. Następnie przechowywuję je w ciemnym, zimnym miejscu. Grzyby marynowane już ostygły. Sprawdźmy, czy słoiki załapały. Jak widać, są wklęsłe, więc słoiki załapały. I oto w jaki sposób można przygotować grzyby. Jest ich niewiele, ale są naprawdę bardzo smaczne. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa!